Cześć, witajcie. Nic innego jak na warsztacie znów kolejny tuner. Tym razem jest to Denon, model TU580RD. Egzemplarz, a raczej model, jak widać już z RDS-em. Dotarł do mnie na nastrojenie, na przegląd. Właściciel w liście, w którym załączył do paczki, wspomina, że tuner, pomimo tego, że właściciel nie samoczynnie, tylko samodzielnie przeprowadził korekcję zera detektora na multimetrze. Nie wiem, czy było to robione na jakimś generatorze, czy posiłkował się po prostu stacją jakąś silną. Pomimo tego, że zero detektora według słów właściciela było ustawione, tuner w momentach ciszy szumi, słychać świergotanie. Zapewne chodzi o tryb stereo, ponieważ pewnie w mono jest to nieco lepiej. No to tryb stereo ma to do siebie, że jeżeli jest słaby sygnał, jeżeli jest tuner rozstrojony, no to niestety będzie słychać to świergotanie, te ptaszki świergające w tle, jak to się mówi. I tyle. Jeszcze tunera nie rozkręcałem, podłączyłem szybko pod generator 97,3 MHz z generatora. Sygnał minus 45 dBm, czyli to standardowe moje parametry, według których stroję każdy tuner i według których się potem odnoszę. Pomimo iż w serwisówkach każdy tuner ma różne tam parametry, nastawy generatora do strojenia, tak naprawdę raczej nie ma to większego wpływu. Ja mam zaprogramowane swoje ustawienia na generatorze, według których się trzymam, według których sprawdzam tuner przed, jak i po strojeniu. No i zobaczmy sobie. Sygnał maksymalny, mod IF band, czyli to będzie tryb pośredniej częstotliwości szeroki 97,3 i tak na szybciutko zobaczmy sobie, jakie mamy wyniki. A wyniki, jeśli chodzi o pomiar przed moim strojeniem, przed moją ingerencją, przed otworzeniem jeszcze tunera, następujące: ponad 0,9 kanał lewy, 0,9 kanał prawy, czyli blisko 1%, jeśli chodzi o udział szumu w sygnale. Jak widzicie, to ta harmoniczna druga jest połowa wysokości podstawowej częstotliwości. Szumy oczywiście również wysokie, blisko 1%. Intermodulacyjne, to co najgorsze, to co bardzo nieprzyjemnie słychać, powyżej 0,6%. I co najgorsze, no to ten nasz wskaźnik SNR, czyli stosunek sygnał-szum, jak można się domyśleć, będzie słaby. I jest słaby, bo tylko 40 dB, a przypominam, że 40 dB to jest tak naprawdę czułość użytkowa, może nie 40 dB. Przy 40 dB SNR wyznaczamy czułość użytkową stereo, tunera stereo. No to jak widzicie, 40 dB, gdzie podejrzewam, że ten tuner spokojnie po zestrojeniu dojdzie nam do 65 dB. Tak strzelam na oko, ale to są takie wyniki, które z reguły osiągamy przy średniej klasy tunerach, nie mówiąc o jakichś tam najwyższych klasach. Więc nie dziwi mnie fakt, że właścicielowi tuner, pomimo tego, że sygnał odbiera, oczywiście łapie maksymalny sygnał, no po prostu to zero detektora wychodzi na to, że jest albo odstrojone, a być może zero detektora zostało zestrojone przez właściciela, ale brakło aparatury pomiarowej do tego, aby jeszcze zjechać ze zniekształceniami w dół. Zaraz sobie go otworzymy i zobaczymy, co tam w trawie piszczy, co jest powodem tak słabych wyników SNR. Zobaczmy sobie. On bez problemu nam wyszukuje stację, dekoduje nam również je. No jak widać elegancko, tak? Można by powiedzieć, no tuner pełni sprawny. Czego chcieć? A jednak tu mi zdekodował RMF FM i to wszystko, popatrzcie, na kablu z generatora, więc czułość jako taką ten tuner ma dobrą.
Jednak niestety rozstrojona pośrednia częstotliwość niweluje, może nie niweluje, ale eliminuje go z poprawnego funkcjonowania i miłego odsłuchu. Tyle gadania, tyle paplaniny tytułem wstępu. Jeśli chodzi o sam tuner, funkcje bardzo proste. Bank pamięci, czyli presety, zapamiętywanie stacji klawisz memory, RDS można sobie włączyć, wyłączyć, wyszukiwanie po RDS-ie, tego typu bajery, tryb narrow, tryb wide, mono, stereo i automatyczne strojenie, wybór bandu, czyli również średnie fale i FM, no i tuning, czyli strojenie automatyczne góra, dół lub strojenie w trybie manualnym co 50 kHz. Tyle z ciekawostek. Otwieramy obudowę, zaglądamy do środka. I tak prezentuje się środek naszego tunera. No dość skromnie, dość prosto. Płyta niewielkich rozmiarów, ale czysty w środku. Odlewa transformator zasilający. Włącznik sieciowy zapewne z bezpiecznikiem. Głowica FM, tak zwany frontend. Pośrednia częstotliwość z detektorem na układzie LA1235, filtry pośredniej częstotliwości i te niebieskie zapewne od trybu wide, czyli szerokiego, 2 dodatkowe od trybu narrow. Tutaj mamy tor wejściowy średniej częstotliwości, czyli AM. Tu mamy zapewne dekoder stereo, czyli stereo dekoder z filtrami kanałowymi 19 kHz, zasilacz, stabilizatory napięcia. Ten kondensator to zapewne kondensator od podtrzymania pamięci, taki żółty. Tak, to jest 5,5 V, 8,2 mF pojemności. Tyle. Na płycie czołowej wyświetlacz z lampą i płytka z przyciskami. To wszystko. Ja podłączam sobie milivoltomierz i stroimy sobie według oczywiście procedury serwisowej. Kontrola stanu elektrolitów zasilaczu jest ok. Wraca na miejsce. I tuner już po zestrojeniu sprawdziłem. Kondensator filtrujący napięcie zasilania jest ok. Przy okazji obejrzałem sobie luty od spodu płytki. Poprawiłem gdzieniegdzie, tam gdzie już pojawiały się zimne luty. Zestrojony i odzyskał swoją świetność. Zero detektora około 10 mV. On oczywiście będzie pływać, bo jest to zmienna w funkcji temperatury, ale do plus minus 20 mV jest to w normie. Zazwyczaj tak w serwisówkach podaje się. Wskaźnik sygnału był delikatnie podkręcony. I co więcej, jeżeli mamy 0 zestrojone, zróbmy sobie teraz rzut na oczywiście 97,3 MHz z generatora, minus 45 dBm, czyli to co było. I zobaczmy sobie na zniekształcenia, co udało się uzyskać. 15 tysięcznych, kanał lewy, no można powiedzieć 2/10, kanał lewy, 300 kanał prawy. Nie dało się niżej z kanałem prawym zjechać. Są to i tak wartości już nie do usłyszenia. No, ważne, że zjechaliśmy rząd wielkości w dół. Jeśli chodzi o zniekształcenia, zobaczcie jak intermodulacyjne zjechały nam do setnych części, a były to z tego co pamiętam chyba 0,6. Szum również zjechał, co pokazuje nam THD. Było 40 dB, teraz mamy 70 dB kanał lewy, 68 kanał prawy. Stereo dekoder, wracając jeszcze do SNR, no to różnica jest blisko 30 dB SNR. Czyli na pewno będzie brak, teraz powinno być brak świergotania na silnej stacji, nawet w ciszy między utworami. Zobaczmy sobie zestrojenie stereo dekodera, kanał lewy, prawy, przeciwfaza, prawy, lewy i oba kanały. Stereo dekoder również podstrojony.
Może sprawdźmy sobie czułość. Minus 80 dBm. Z generatora mamy jeszcze stereo efekt. Dioda się stereo pali. Mamy blisko 50 dB SNR, a przypominam, takiego wyniku nie mieliśmy nawet przy pełnym sygnale z generatora. Jedziemy sobie dalej, aż uzyskamy minus 40 dB. Minus 40 dB SNR. Tutaj nam zaczyna już nasz pomiar delikatnie fruwać, jak to się mówi. I to można uznać, że może cofnijmy się o 1. No, powiedzmy, że to jest minus 84 dBm. To jest nasza czułość użytkowa stereo. Minus 84 dBm, około 14 mikrowoltów. Czyli wszystko w normie, tak jak to zazwyczaj było w innych tunerach. Wracamy do pełnego sygnału. Zobaczmy na nasze 0 detektora. 0 detektora trzyma. Te pojedyncze miliwolty zniekształcenia nam wróciły do tego, co było. No i moi drodzy, to tyle. Prosty tuner, szybkie strojenie. Jak widać, pomimo mi się wydaje szczerych i dobrych chęci właściciela, zestroił on 0 detektora. Co prawda u mnie wynosiło ono po otwarciu tunera i zmierzeniu około 40 mV. Nie było tragedii, zawsze można było troszeczkę jeszcze podciągnąć, ale to nie tylko. Nie wina była samego zestrojenia 0 detektora, ale zestrojenie zniekształceń. Zniekształcenia, z tego co widzę, właściciel pozaznaczył sobie na rdzeniach markerem. No niestety bez aparatury nie byliśmy w stanie, przynajmniej właściciel nie był w stanie tego zestroić. Jednak aparatura się przydaje. Delikatnie jeszcze również podstroiłem wyjście pośredniej częstotliwości z głowicy, tak aby dopasować jak najlepiej. I takie są oto efekty. Zaraz sobie go sprawdzę jeszcze, jak to się mówi, na żywca. Podłączę antenę, zobaczymy jak stroi, jak się zachowuje RDS. I podłączyłem sobie antenę zewnętrzną, zobaczmy jak stroi, jak działa RDS. RDS szybko wczytywany. Trójka. Tutaj zaraz Słowacja powinna być. No i mamy Słowacja. W stereo z sygnałem RDS łapie bez problemu. Bo w sobotę główne notowanie. Wszystko zachowuje się poprawnie. Tryb narrow również działa poprawnie, stroi. RDS dekoduje. Ok, na tym kończymy ten krótki film. Tuner sobie jeszcze, ja go sprawdzę, posłucham. Jeśli wszystko ok, może wracać do właściciela i cieszyć jego ucho. Na tym kończymy, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.